Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jazda na zderzaku to nie jest nic nowego, a amatorzy prędkości, którym zawsze bardzo się śpieszy, doskonale wiedzą, o co chodzi. O ile jazda w mieście nie jest jakoś szczególnie niebezpieczna i co najwyżej dojść może do jakiejś stłuczki, kiedy taki delikwent jedzie ci na zderzaku pod supermarketem czy między blokami, to sprawa ma się już zupełnie inaczej na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Kiedy prędkości zaczynają przekraczać miejskie 50 km na godzinę, to jazda na zderzaku jest nie tyle niebezpieczna, ale też stresująca dla osób, którym to taki delikwent siedzi na zderzaku. Wyobraźcie sobie sytuację, że jedzie prawidłowo pan Krzysio, utrzymuje dystans tych kilkudziesięciu metrów przed poprzedzającym go pojazdem. Niekoniecznie pan Krzysiu musi jechać Fiatem Uno, że nie może jechać powyżej tych 110 na godzinę. Może po prostu pan Krzysio jest odpowiedzialnym kierowcą i widzi, że warunki na drodze nie pozwalają, aby jechać szybciej, czy próbować za każdą cenę wyprzedzić auto z przodu. A tymczasem z tyłu nadjeżdża jakiś narwaniec, który nie dość, że niemalże przyklejony jest do zderzaka, to jeszcze co chwila pogania długimi światłami, aby koniecznie mu zjechać lub przyspieszyć bez względu na to, jakie warunki panują na pasie. Często osoba jadąca tak blisko drugiego samochodu, jadąca na zderzaku, nie widzi szerokiej perspektywy, co dzieje się przed poprzedzającym go pojazdem. Nie bierze pod uwagę, że ten pojazd może nagle zacząć hamować, bo coś na drodze może się wydarzyć. A to, czego na pewno nie bierze pod uwagę, to to, że w razie nagłego hamowania poprzedzającego go samochodu nie ma szans, aby się zatrzymać i nie spowodować wypadku. Tak jak mówiłem, jazda w mieście na zderzaku nawet przy tych 50 km na godzinę może spowodować najwyżej jakąś stłuczkę na światłach, ale z reguły na tym się kończy. Natomiast na autostradzie przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę jakiekolwiek zdarzenie drogowe może doprowadzić do karambolu, w którym udział może wziąć wiele postronnych osób. Jazdę na zderzaku jest dość ciężko udowodnić, choć próby są podejmowane. Na przykład, kiedy do zdarzenia nie dojdzie. Może taka osoba zostać nagrana przez nieoznakowany radiowóz lub oznakowany radiowóz, gdzie na nagraniu będzie ewidentnie widać tą jazdę na zderzaku. Jak również, choć nie wiem, czy to jest często robione, policjanci mierzą odległości między autami z wiaduktów, a jakiś drugi patrol łapie takich delikwentów kilkaset metrów dalej. Drugi rodzaj to kiedy do zdarzenia dojdzie. Owszem, wypadek może przydarzyć się każdemu, nawet prawidłowo jadącej osobie, która popełni jakiś błąd, ale nie specjalnie. Ale zarówno jak w przypadku wypadku, tak i w przypadku karambolu przesłuchiwani są świadkowie. Badane są szczegółowo okoliczności zdarzenia, do którego doszło. Tak więc prędzej czy później wyjdzie, że wypadek został spowodowany przez bardzo nieostrożną jazdę takiego kierowcy, który siedział drugiemu na zderzaku. Co więcej, w dobie wszechobecnych wideorejestratorów jest wysokie prawdopodobieństwo, że kiedy robimy coś głupiego na drodze, to z dalszej czy bliższej perspektywy ktoś nas nagra. Jeżeli zostaniemy złapani po prostu za jazdę na zderzaku, to grozi nam mandat do 500 zł. Natomiast jeżeli spowodujemy jakieś większe zdarzenie drogowe, czytaj karambol, to konsekwencje mogą być po 100-kroć większe, z karą więzienia włącznie. Dajcie znać swoją drogą w komentarzu, czy byliście świadkiem takiej sytuacji, czy ktoś siedział wam na ogonie i mrugał co chwila światłami, bo nie mógł się doczekać, kiedy skończycie wyprzedzać i zjedziecie mu z pasa. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje zasada minimalnego odstępu pomiędzy autami na drogach ekspresowych i autostradach. Ta zasada to pół licznika. Nie wiecie, o co chodzi? Śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż zasada minimalnego odstępu pół licznika mówi nam o tym, że jeżeli jedziemy z prędkością np. 110 km na godzinę, to odstęp między autem, które jedzie przed nami, powinien wynosić co najmniej 55 metrów. Jeżeli natomiast jedziemy 120 km na godzinę, to odstęp powinien wynosić 60 metrów, jeżeli 140 to 70 metrów i tak dalej, i tak dalej. Z tego co się orientuję, to jedyne wyłączenie tej zasady obowiązuje podczas wyprzedzania.
Oczywiście należy pamiętać o tym, że nadal obowiązują przepisy o tym, że na wszystkich drogach należy zachować niezbędny odstęp od poprzedzającego pojazdu, tak aby można było uniknąć zdarzenia w razie jakiegoś hamowania lub zatrzymania pojazdu przed nami. Należy pamiętać, że z reguły winnym za stłuczkę w takim wypadku jest zawsze osoba, która jechała z tyłu. I wiem, że na pewno słuchając tego wielu z Was pomyśli sobie: no dobra, mrugnę światłami, pojadę kawałek na zderzaku, nikt tego nie udowodni, nic takiego się nie stanie. Ale pomyślcie sobie w drugą stronę. Osoba przed Wami może być początkującym kierowcą, może być osobą, która niepewnie czuje się za kierownicą i dopiero co uczy się, a może być również osobą, która jedzie spokojnie, bo jedzie z dzieckiem lub uważa, że w takich warunkach nie powinno się jechać szybciej. Nie każdy kierowca jadący lewym pasem i wyprzedzający na autostradzie tira z prędkością 110 km na godzinę od razu jest za wali drogą, która będzie jechała tylko i wyłącznie lewym pasem przez 150 km. Pozwólcie bezstresowo wyprzedzić jakąś kolumnę pojazdów, która aktualnie wlecze się prawym pasem i potem na spokojnie wyprzedzajcie poprzedzający Was pojazd. Już kiedyś o tym mówiłem, ale zawsze kiedy ktoś gdzieś się śpieszy, musi szybko gdzieś dojechać i nie rusza w trasę bynajmniej 400 km, a na przykład 10, 20, 30 km, to sprawdźcie sobie kalkulator, zobaczcie ile realnie zaoszczędzicie jadąc na przykład 110 a 150 km na godzinę na takim odcinku. Założę się, że kiedy zobaczycie, że na takim odcinku 10 czy 20 km zaoszczędzicie 30 czy 60 sekund, a może 2 minuty, to z wrażenia nie będziecie wiedzieli, co zrobić z tą kupą czasu, którą zaoszczędzicie. A już nawet nie będę zagłębiał się w to, ilu motocyklistów jeździ na zderzaku. Czy jadę autem, czy jadę motocyklem, to często mam taki widok, że jakiś pędźwiatr siedzi na zderzaku auta i czeka, aż mu te auto zjedzie na prawy pas. W takim wypadku odległość od samochodu jest dużo mniejsza niż niejeden kierowca auta utrzymuje, bo z perspektywy motocykla mamy lepsze poczucie odległości niż siedząc w samochodzie. I jak jedzie taki delikwent 2 metry za osobówką czy dostawczakiem, który mija tira, i jak ten tylko zacznie manewr zmiany pasa na prawy, to moto już wyrywa do przodu. Niech nie daj Boże się coś stanie na prawym pasie i auto będzie musiało wrócić na lewy, tragedia murowana. Nie mówiąc już o nagłym hamowaniu czy czymś na drodze. W takim wypadku czas na reakcję jest praktycznie żaden. Można by powiedzieć, że każdy odpowiada za siebie na drodze, ale na drogach szybkiego ruchu każde zdarzenie niesie za sobą ryzyko dla kogoś innego, dla innego użytkownika drogi. No nic, to tyle w tym krótkim filmie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!